Powiem tak, Rzeczpospolitej od strony Ukrainy to jeszcze nikt chyba nigdy w życiu nie robił, nie widział i nawet sobie filozofowie, fizjologowie o tym nie śnili. Tworzymy nową, piękną, spaczoną, imperialną rzeczywistość. Robimy to wspólnie, także Aveja, witam serdecznie szanownych widzów. Zapraszam na kolejny odcinek Hearts of Iron 4 z modyfikacji na Wielką Ukrainę, a w tym przypadku Wielką Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Na razie mamy 2 narody, ale zaraz jak tylko naklepiemy przebrzydłych teutonów i wąsatego malarza, to zapanuje pokój, dostatek, szczęście i dobrobyt. A żeby był dobrobyt, łapki w górę i soczyste komentarze, statystyki YouTube'owe, mucie importante. Zapraszam na wszystkie pozostałe rzeczy, linkacze w opisie pod filmem, a my przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dziś będziemy... Zaporożec? Jako Zmechol? O proszę bardzo. A możemy w sumie, a co tam, możemy sobie na to pozwolić. Generalnie to dzisiaj będziemy prawdopodobnie kończyć Adiego. Będziemy kończyć Adiego, tu widzę, że jeszcze kociołek jakiś nam został. Będziemy kończyć Adiego. No i trzeba będzie zrobić duże reformy ekonomiczno-przemysłowo-polityczne, żeby zmierzyć się z ostatnim behemotem. Nie wiem, co z tym białym Krymem, co oni tu robią, czy to bot ogarnia, bo to jest jakieś dziwne drzewko. Kusi, żeby kiedyś tym zagrać, ale to na przyszłość. Tymczasem lecimy. O, a na początek masowa motoryzacja, rozumiesz, organizacja plus 10. Mega się przyda do naszych traczków, bo nasze traczki mega szybko wypalają organizację. A co to za brzydki czołguś? Co to za brzydki czołguś? Tutaj robi brzydkie rzeczy i my mu zaraz zrobimy piękny kociołeczek. No pięknie historia się toczy, to kolejne. Nie, no dobra, to jest pogrom. To jest pogrom, armia teutońska jest na łopatkach, leży i nawet już nie robi pod siebie, bo jest całkowicie rozbita. No patrz ten nasz blitz zmotoryzowany. Tych naszych kozaków na ciężarówkach. Patrz jak to jeździ. Patrz, oni zanim ja skończyłem mówić, jakie to piękne, oni już Hamburgi zajęli. No pysznie. Dobra, porozjeżdżaj się trakami, bo tutaj mamy piękne teutońskie równiny. To aż się prosi, żeby tutaj jakieś tuchdę zapoczątkować i załączyć. Kolejne odcięte dywizje, bo Rostok również został przez traka zajętego. Szybkie dywizje są lepsze niż wolne. Pamiętajcie, czasami potrzeba szybkich dywizji. Pysznie się to rozjeżdża. Pysznie! Dobra, wszystkie kociołki zlikwidowane, wszystkie kociołki zlikwidowane. Pa, no i oni są już po robocie, nie? On już chce wracać, a ja mówię, nie, jedziesz dalej. 300% normy. Ten nowy generał, Boboczan, którego żeśmy Boboczana wrzucili na sztab tam z eventu, teraz ma jakieś pretensje do PL-tury. No nie, on nie może sobie przestać marszałkiem, że prędzej bym się Boboczana pozbył. Także żegnamy Bebeczana, nie wiem o co z nim chodziło. A myślę, że Anders może zająć jego miejsce. Generalnie my tutaj mamy, że tak powiem, opcje możliwości. Mamy opcję możliwości. A, my nie możemy robić inwestycji, bo jesteśmy w trakcie wojny. No i to PP nieszczęsne. Wiecie, co by się przydało zrobić? Przydałoby się zrobić tutaj reformy językowe, ale to po wojnie. To po wojnie, bo na razie robimy rychło w czas reformy armii. Hehe, wiecie, bo zaraz prawdopodobnie kapitulacjonen, a my dopiero kończymy reformować armię. No jest jak jest. Doświadczenie z Wielkiej Wojny. 2 razy po 50 doktryna i 10 deszyfracji. No weźmy, bo mamy Wielką Wojnę, która dobiega końca. Żeby potem nie było, że nam jakieś buściki przepadną, a doktrynki się przyda. My cały czas jeszcze nie skończyliśmy przewojowania naszej templaty. Cały czas nasza templata nie została jeszcze ukończona. Tu dalej są 24. Celowo to będą zmeszki, nie? Kiedy w marcu 40 roku nasza armia Rzeczpospolitej Trojga Narodów dociera do dywizji teutońskich garnizujących Marzynota, pilnujących Marzynota z drugiej strony i tak sobie siedzą, popijają tam sobie poranną herbatkę, bo od pół roku nic się nie dzieje podczas tej dziwnej wojny. Nagle słyszą z tyłu takie urra! No jest jak jest. A, bitwa o Frankfurt. Aż mi się przypomina, co my graliśmy? Pax Britannica, gdzie tam graliśmy tymi spaczonymi rzeczami, maszynami kroczącymi i też prowadziliśmy te bitwy o Frankfurt, które były stolicą tych
królestw niemieckich? Było. Pamiętacie? Porządni widzowie pamiętają, jak było. O, patrzcie, odblokowaliśmy Francuza. Pajak leci. Nie, Włochów wezwali do wojny. No dobra, ale Bebici to już będzie raczej pikuś. Znaczy nie, że umniejszał Bebiciemu, ale no niestety dostali majora. No ale jak to padnie, no to już raczej nawet Francuzi chyba sobie poradzą. Nie, panie Gruzinie, coś pan zrobił! Spadł nam cel na tego, odnowienie z Litwą. I ja, czy nigdy nie dowiemy się, co to był za event tam. Bo to był event. I my nigdy tego nie zrobimy. Bo Gruzin zaanektował Litwę. Jest jak jest. Ale doktrynek można kliknąć. To jest francuska armia, ty rozumiesz? Oni weszli tutaj, bo zaczęli z nami graniczyć i przez dostęp wojskowy przeszli, a te kilka teutońskich dywizji o okrążeniu sobie zajęło część Maszynota. I kto ich stamtąd będzie wykurzał? Coś wyście zrobili, dzbany jedne. Kapitulacjonen? Ja! Mamy! Maj 40 roku. Jeden wąsacz obyty. Dostał niestety jeszcze Bebici. On żadnych wąsaczowych aspektów nie przejawia, ale musimy teraz zjechać z Alp naszymi kozakami zmotoryzowanymi i przebić się do Rzymu, bo chyba w Francuzi to jednak dalej w Francuzi. Patrz jak poci, Lastenda nawet odpalił. Co za spocuch z tego Bebiciego. Dobra, my tu ogarniemy po swojemu. Pajak to chodzi, pyk, góra, lewo, dół. Zrobiłbyś tak? O, pysznie. I dzięki temu tu nas przestałeś atakować, tu ciebie wypalamy na tym Lastendzie. Troszkę kosztowne, ale stać nas na to. Robimy kolejną reformę odnośnie chłopów, rolnictwa, które mocno podbije nam pobór populacji faktorowej, rekrutowalnej i research speeda jeszcze wyżej, więc faktycznie można zrobić technokratyczne ukraińskie Commonwealthy. Sowieckie wpływy. Ostatnio nasiliły się prowokacje i niecne zagrywki ze strony Maciaków. Musimy działać ostrożnie, a przede wszystkim musimy jak najszybciej zakończyć wojnę na zachodzie. No, Volkszturmy są kuszące. Werwolfy. W jakimś Doniecku, Mariupol, rozumiesz, Azowstalu zostawić dywizję. Ale myślę, że po nowoczesny blitz w wykonaniu naszych kozackich zmotoryzowanych dywizji wygląda lepiej. Dawaj Tour de Roma. Po kolesą naszą ciężarówkę przejedziemy. Jak zjechaliśmy z tych gór, panie, to się tak rozpędzamy na naszych traczkach o szybkich i wolnych dywizjach, że to jest coś pięknego. Po prostu coś pięknego. Oho, na północ od Romy zostaliśmy zatrzymani przez dywizję z szablami i w białych... Aj, Bebici, tyle lata ty się nie zmieniasz. Piękny jesteś. I nie zmieniaj się, Bebici. Trwaj taki, jaki jesteś. Perfekcyjny, idealny, zawsze pocieszny. I te szabelki uciekły z Rzymu, zostawiając ten garnizon. O nie! Bebiciego usunęli, zaraz ten gówniany papet się odpali. Ja pierdzielę, najgorsza mechanika... Nie, dobra, są gorsze mechaniki w Chojczanie. Ale Paradox dodał ten zmieniający się rząd Witali tylko po to, żeby triggerować i denerwować wszystkich grajków. Okupowane włoskie terytoria. Na razie zatrzymaj okupowane terytoria, bo może sobie jakieś, rozumiesz, kolonie i tak dalej machniemy. Rzeczpospolita zawsze miała tendencję do robienia kolonii. Pamiętacie Rzeczpospolitą kolonialną w Europku? No oczywiście, że pamiętacie. Oczywiście, że pamiętacie. W ogóle nie podoba... Kurde, chciałem wam pokazać. Nie podoba mi się to, że mamy ledwo 60 Warscora. Rozumiesz? Za to, co my wyczynili, mamy chyba 60 Warscora, co jest jakąś niepoważną obrazą dla nas, ale zwyciężyliśmy. Wąsacz został pokonany. Jako Ukraina obroniliśmy Polskę. Great sukces. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy razem z polskimi błotami. Oczywiście zrobimy ładne granice. Zając jest znany z ładnych granic. Zawsze i wszędzie. Wielki, puszysty... Spisz kiedyś należał do Polski, proszę bardzo. Prawie tam, rozumiesz, dalej należy. Czechy to też, rozumiesz... Halo, jak Warscora brakuje? No, bandyci są, wszystko muszę robić. Zdegraduję was. No powiem tak, robiłem co mogłem, niestety Paradoks jest jaki jest.
No cóż wam mogę powiedzieć? Próbowałem, ale proszę bardzo. Mamy Rzeczpospolite, trojga narodów ze stolicą w Kijowie. Granica na Łabie, tam gdzie Słowianie powinni sięgać z Czechami, rozumiesz, Brandenburgią, piękna Polsza. Tutaj trzeba będzie jeszcze na wschodzie wyrównać granicę. To jest nasz papet, szczerze to liczyłem na Adenauera, patrząc, że jesteśmy demokratami. Więc mamy ukraińskie Niemcy. Mamy Adi Wąsacz przetrwał w Norymberdze i w Austrii. No brakło punktów, no sorry, jest jak jest. Mamy Niemiecką Republikę w Bawarii. Mamy Ukraińską Italię i mamy Rzymską Republikę, które są dwoma naszymi papetami. Sardynia, Sycylia, Istria, Zara, nasze lokalne strefy i kolonia pierwsza Polska Rzeczpospolitowa w Libii. A pustynia libijska do ukraińskiej Italii. No cóż, ja jestem ekspertem od robienia ładnych granic w Chojczanie. No, jakby był player-led the conference, to można by było coś podziałać, ale no jest jak jest. Ej, szczerze, liczyłem, że to będzie Adenauer, bo Adenauerowi się odpala jako demokrata na chyba najbardziej imperialistyczna ścieżka i robi porąbane demokratyczne teutonów i by się przydał na wyprawie wschód, bo teraz kierunek wschód, proszę państwa. Cyki, zdążyliśmy przed 12 olimpiadą. 12 Igrzyska Olimpijskie udało się przeprowadzić. Teutoni i Włosi na drugim, trzecim miejscu odpowiednio. Ledwo co wojnę przegrali. Dzięki nam udało się zdążyć przed olimpiadą. Teraz nie zdążyć żeby na święta wrócili, tylko zdążyć do olimpiady. Dobra, proszę państwa. Tu mamy opcję klepania Maciaka, rozumiesz, Sowieta wielkiego po kesku. Tutaj troszeczkę uderzymy w drzewko przemysłowe i zrobimy te reformy językowe. Oho, ty patrz, interwencja i to z desantem, rozumiesz? Tu jest WDW Privet, desantuje się i robią wargola na nas, a my tutaj mamy na razie ćwiczonka na naszym terytorium, ale prawdopodobnie Maciak się obudził. Myślałem, że wy to będziecie jakoś ich atakować, destabilizować, a wy w klepę dostajecie. Wydaje mi się, że ten kraj albo nie jest jeszcze gotowy na tej modyfikacji, albo bot po prostu nie ogarnął. Wiesz co? Daj armię. Ty nie masz armii. Dobra, ale to jest ewentualnie kolejne 18 dywizji dołączy do Władysława Andersa. Wykorzystamy naszych bebiciowych Włochów do pomocy. Zagrożenie ze strony Sowietów rośnie z każdym dniem. Wojna jest nieunikniona i trzeba opracować teraz plan defensywy na wschód. Bo albo znowu idziemy w plan agresywny, niczego nie oddamy, bonus do ataku +5, albo będziemy się powolutku cofać. No tu byłyby już predyspozycje do tego, żebyśmy musieli się, nie wiem, na Dniepr cofnąć, tutaj wykorzystać bagna Białorusi i gdzieś tutaj na tych, nie wiem, nawet Wisła, Bułku zrobić jakąś śmieszną linię obrony, ale myślę, że my jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Niczego nie oddamy, ani kroku wstecz. Nasze zmotoryzowane kozackie dywizje poradzą sobie z agresorem. Ty, a ci biali tego, na Ciesinie walczą, no i pysznie. W ogóle ciekawostka, Bułgaria dołączyła do osi, ale nigdy nie weszła do wojny. I teraz jest samotnie w osi, a malarz pokojowy dołączył do Hirohito. Zrobiliśmy tak, nowe prawa pracownicze, 10% consumer goodsów, ale ogólne bonusy. Zezwoliliśmy kobietom na wstąpienie do lotniczych sił powietrznych, w sensie, żeby mogły latać samolotami. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, w sensie, no, że część manpowera, który idzie w lotnictwo, pobierają kobiety, no ale to jest na przykład w naszym przypadku to jest 2700 i że, no nie wiem, no ale dobra, jest. No i teraz możemy przeprowadzić reformy administracyjne odnośnie języka urzędowego. To wymagało większości w parlamencie, mamy większość w parlamencie, zróbmy jeszcze lekkie lobbowania, żeby mieć stabilną większość. Możemy Research Speeda podbić, możemy Manpowera podbić, możemy Compliance podbić i możemy Consumer Goods zbić. Wydajemy PP, bo dostaliśmy dużo PP, a teraz lekutko spada. O, widzicie? Krytyk, pyk i przerwało nam cel narodowy, czy nie? A nie przerwało. Mamy 67 na 70, no ale zanim chyba skończy się robić cel narodowy, to powinniśmy jeszcze zapewnić sobie poparcie tych kilku, którzy zmienili jednak zdanie. O, wojna! Nie, za wcześnie, halo!
Dzięki. Dzięki, gdyby nie ty, to by nas nie było. Wiecie, z czego zdałem sobie sprawę? Że my jesteśmy na przedpolach Stalingradu, a mamy dywizje dobre szturmowe, także spróbujemy, zobaczymy. Kurde, bo nie skończyłem reformować armii. Możemy kogoś zaprosić do frakcji, możemy Biały Krym zaprosić do frakcji. Pytanie, czy my chcemy? Zaprośmy, no jeżeli ich wyrzucimy. Chodź mordo. My się dogadali, my podpisali traktaty. Nie zmarnujmy tej współpracy. Przypominam, że naszym... Można ewakuować przemysł, o proszę bardzo. No nie no, chyba raczej cofać się nie będziemy, ale zakładam, że my tu będziemy stroną atakującą. Patrz co tu się dzieje! Patrz co tu się dzieje! Autopushing uderzać! Husaria no może nie, ale uderzać uderzać nasze kozaki. Czy ty zrobiłeś desant? Stary, dobry gruziński pirat. Tu na wybrzeżu Bałtyku narodziła się legenda gruzińskiego pirata i widzę, że gruziński pirat dalej jest w tak zwanej formie, a to oznacza, że seria nie będzie przymulać. Lecimy. O, my mamy jakiś tych. Iwan Aleksienko. Słuchaj, będziesz badał flamentanki. Wziu, wziu, miotaczem ognia, bandytę, rzezimieszka. Wziu, wziu. Proszę się odsunąć od Mariupole i Donbasu. To nie wasze, to nie dla maciaczków. Tu się ładnie rozlewamy, kierunek stalingradzki tak zwany. Nie wiem, przecież oni są kompletnie nieprzygotowani do wojny. Mamy luty 41, więc to jest jeszcze przed Barbarossą. Chłop ma takie debuffy za czystkę, że tam pewnie pływa we wszystkich wnioskach o aresztowania i eliminację. I on nas, rozumiesz, prewencyjnie przeatakował. I ja widzę, że... Oj. Ej, no nie wiem co jest... Kurde, no oni mają drzewko, oni muszą mieć mechaniki, ale widzę, że oni tu mają zablokowane drzewko. One of the following must be true. Has national spirit recognition from Ukraine. Przecież my ich uznaliśmy, był event, nie? My się z nimi dogadaliśmy. Coś tu się albo połagowało, albo bot nie ogarnął. Albo to ja zepsułem przypadkowo, ale no możliwe, każda opcja jest prawdopodobna. Wojna z Sowietami. Mobilizacja do... Kolejna mobilizacja narodu w wojnie, kolejnej gigantycznej wojnie z majorem, z kolejnym wąsaczem i to jeszcze desantującym się. Królewiec zajął. Ma port. Niesamowite to jest. Możemy skupić się na obronie Homelandu, organizacja dywizji, factory output, budowa forciszczy, antierów, 100 political power. Możemy zwrócić się o pomoc do podziemia chwastowego. 1,5 kapcia manpowera tygodniowo. Division recovery rate. Atak na dobra. Chwilach grozy. Co prawda boostuje 10% tych Anti-Red Terror, Political Power 200, zmiana komuny minus 100. I 5 przychodzi do opozycji. Dobra, dawaj. Wykorzystamy to drobne wsparcie i tak będziemy zbijać im Oni rosną. A czemu ty rośniesz? Aha, bo tutaj są zmiany w partiach. A, bo ci spadają. Okej. Dobra, co nie zmienia faktu, że Tour de Stalingrady, jedziemy, Adi, siedzisz tam w tej swojej willi w Wiedniu, patrz jak się robi blitz na Stalingrad. Siedź i notuj, rozumiesz? Siedź i notuj, bo 2 razy tego powtarzać nie będę, rozumiesz? No. Jak my masakrujemy, my nawet nie mamy przewagi w powietrzu. A nie, mamy częściową przewagę w powietrzu. To ja tyle pelot naładowałem na szybko, bo myślałem, że Sowieci na tym etapie mają z 5000 kasów i 30 000 fighterów. I ładowałem 2 pelotki, żeby było 30 combat whiff'u, 56 orga. No statystyczki są takie na szybko, no. Bo jak było ryzyko tej wojny, to już się nie bawiłem w modelowanie tej templaty, tylko wrzucałem to, co jest. Czy możemy tu wrzucić na północ wsparcie? Nie możemy. Dobra, no ale jak tam się rozlają, to nic złego się nie stanie. My na razie chcemy ich odciąć od Kaukazu. A co jest na Kaukazie? Ropa. A jaka jest ropa? Ropa jest fajna. Rozumiesz? Ależ ależ ten blitz. Ciężarówkowy blitz. Wzium, wzium, wzium. Wzium, wzium, wzium. Woman General. Szuszko. Dobra, dawaj panią Szuszko. Kim jest pani Szuszko?
Otóż... Szuszko, 111. Field Medicine Specialist. O, proszę bardzo. Sanitariuszka. No cóż, jest jak jest. Na razie... Kurde, ale jakby zrobić jakieś te szpitale polowe, rozumiesz, pyk, 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 specjalsi, coś tam, pyk, pyk, pyk. No może, by dało się wykorzystać jakoś sensownie. Kurde, tu sapli nie ma. Musimy zdobyć rostów, bo nam saple pod Stalingrad padną i będzie jednak powtórka z gameplayu adiowego. Temu się rozkazy pomyliły. Zamiast Last Standa to Force Attack. Ani kroku wstecz na Force Attacku. No kocham. Dobra, keski rostów i od razu lepiej z saplami. Dużo lepiej. Kontynuujemy ofensywę. Chociaż i tak będą problemy. Bo tu naturalnie nie ma sapli. Panie Taras Bulba, rozumiesz? Będziesz miał bojowe zadanie z ryzem śmigłym. Musicie zatrzymać ten wylew na Mazurach. Pyk. Bronić to. Ogarniać. Bo nas na razie zatrzymali pod samym Stalingradem. Niestety brak szapli boli. Boli to niesamowicie. Moglibyśmy budować supply, ale zanim to się zbuduje, z pół roku budowi supply na maksymalnych fabryczkach. No dobra, ale jakoś na trytytkę za pomocą włoskich dywizji. Proszę bardzo, włoskie dywizje zajmują Stalingrad. Miasto zajęliśmy. Co prawda niewiele to daje, bo linia kolejowa dalej jest odcięta. Nie buduj na razie tego sapla, bo się prawdopodobnie przebijemy na siłę po prostu. Zwykłą, zajęczą siłą tam wparujemy. Poczekaj. Wyślij Włochów do asekuracji tego Stalingradu, a nasze ciężarówki niech dokończą dzieło, bo musimy odblokować tego sapla. No właśnie, ty, Włosi, bronić flanek! Tak, wiemy jak to brzmi! Włosi, bronić flanek Stalingradu, dobrze. Od razu lepiej, Jak to ogarniemy, to już widzicie, już jest lepiej z saplami. Jak jeszcze tą kolej odblokujemy, to będzie pysznie. Dobra, skupcie się na obronie. A wy możecie z tej strony przeatakować, bo tam jakiś festung wleciał, niepojęty. Czy zatentygowaliśmy ten wyłom? No, tak bym powiedział, że tak średnio. No i faktycznie są problemy i trzeba zdecydować, co my zrobimy z tym drugim językiem. Możemy uznać go za drugi język urzędowy w kraju. Daje to solidne debuffy, ale w przyszłości ma niby zapobiec możliwości podziału naszej Ukrainy na pół przez Sowietów. No w naszym przypadku to raczej nie będzie możliwe, bo mamy inny scenariusz po prostu wojny otwartej. Możemy zezwolić na bieżący status quo jako język regionalny. Tracimy debuffy, co nas najbardziej by interesowało. I troszeczkę political powera. A przede wszystkim nie będziemy tracić tego political powera. Albo możemy prowadzić dalszą aktywną ukrainizację. Będzie nas to kosztować sporo, tylko niewiele mniej niż teraz ponosimy debuffów. Stabilka spadnie na 1800 dni. Łomatko, to my tyle chyba nie pogramy. To wiecie co? Zezwólmy na te regionalne. Jak tam sobie gadają z dziada po pradziada po maciakowemu, tam nawijają das widania i tak dalej, to niech sobie gadają. W potężnej Rzeczpospolitej niby 3 narodów, ale tak naprawdę multikulti, jak to było za starych dobrych czasów. Miejsce dla spacyfikowanych i podporządkowanych maciaczków by się znalazło. Nas interesuje teraz pyk. No i super. I teraz mamy 2.030. A robiąc cel narodowy, więcej stabilki. Compalians, to by się przydało. Będzie można integrować nowe terytoria. Dawaj. Może będziemy mogli zintegrować terytoria teutońskie. I cyk, finał doktrynki, nowoczesny blitz w kwietniu 41 roku. Mam już czwany, szprytny plan, ale musi się obronić Poczta Polska w Gdańsku. W Poczcie Polskiej w Gdańsku się zaczął nasz Weltkrieg i tutaj widzę, że jeszcze się nawet nie skończy. A znowu wracamy. Jak dobrze pójdzie, to zrobimy kociołek i odetniemy to wszystko, co nam tutaj próbuje się przebić, więc myślę, że możemy przejść do działań ofensywnych, bo te dywizje są troszeczkę zmęczone, niewyposażone. Walczymy też, przypominam, w bagnach, lasach mazurskich. Spróbujemy, zobaczymy, czy da radę się przebić. Zrób jeszcze może z tej strony, o właśnie, żeby było więcej ataków. I spróbujemy się przebić, bo część jeszcze dywizji jedzie, nie? One dopiero przejeżdżają. No, ale ofensywa jest dobra. Musimy być sprytni. Wróg ma zdecydowaną przewagę.
2-3-krotną już w liczbach dywizji. Jakościowo też raczej nie ustępuje, bo większość naszej piechoty to są takie, no, to jest coś takiego. 20 z podstawą. Nawet zwiadu tu nie zdążyliśmy wrzucić. Chociaż my mamy dużo tego, support equipmentu, nieprawdaż? Myślę, że możemy sobie pozwolić na drobne zmiany w piechotnej dywizji. Aha, nie ma tych armii expów. To jak będą armii expy, to wrzucimy tam jeszcze, rozumiesz, że tak powiem, zwiat. Wrzucimy zwiat, a tutaj wykorzystujemy nasze szalone ciężarówki, żeby dostać się do Królewca i zrobić kociołek. Rozumiesz? Kociołek, kociolinio, kociołeczko. I kontynuujemy naszą ofensywę na 3 kierunkach, na 3 tych, żeby odciąć jak najwięcej. Nawet nie musimy zdobywać Królewca, wystarczy, że połączymy się z Gdańskiem i będzie wybitnie. Halo, halo, Gdańsk. Tu wielka kontrofensywa. Dawaj kawaleryjski recon. Pyk, pyk. To powinno troszeczkę pomóc naszą dywizją. Szkoda, że te nasze zmotoryzowane zostały z tyłu, w sensie tak wolno rotują. Znaczy, wolno rotują, no. Szybko rotują, ale niewystarczająco szybko. Rozumiesz? Bo to dopiero przyjeżdżają, kolejne nowe, patrzcie, kolejne 3 zjeżdżają, a my już jesteśmy pod Królewcem. Gdyby na start były w naszej ofensywie. Panie, ojejciu, o kurde, tu keski spadają. Na razie zrób tak, cyk, obkrążone miasto, rozumiesz, pyk, 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 no i tu już jest kociołek, bamc, elo, witam, a oni są pod Warszawą, rozumiesz, a my szalom, witam na plecach, dzięki za saple. Teraz to wszystko trzeba, skonsumować. Straty duże, bo my się do tego Stalingradu pchali, 250 000 my już stracili, nie wiem kiedy, jak, a oni już 500 000, więc straty 1 do 2. Zatrważająco zły... Czemu Gdańsk jest pusty? Zatrważający zły przelicznik, ale my zaraz go poprawimy. Szprytnym atakiem i eliminacją wrogich dywizji. Zacznij puszować tu, żeby przypadkiem do portu się nie dostali. No, widzę, że komuś linie frontu. Pa, linie frontu spadły. Kocham Chojczana. Pa, on się cofa. No co... Jak w to grać? Proszę, słucham ekspertów. Próbujesz robić piękne rzeczy, starasz się, pocisz, a chłop ci sabotuje chwilę wielkości. On się na Rodos desantuje. Mongolska kawaleria na Rodos się desantuje. Chingis Khan przybył. Gruzin wydał rozkaz desantu. Chingis Khan słucha się dropi. Nie no, hit. Mongolski desant na Rodos. O. Ja nie spodziewałem się, że to będzie taka seria, że rozumiesz, mod na Wielką Ukrainę? Nie dość, że da nam możliwość zrobienia Wielkiej Polszy, no nie oszukujmy się, to jest Wielka Polsza już, to jeszcze będziemy mieli taki młyn piękny, lorowo-fabularny i kociołki rozwieckie między Bydgoszczą a Łodzią. Ty rozumiesz, że on zrobił kontrdesant i się zdesantował do Gdyni? Ty to rozumiesz? I dalej mi się do Gdańska desantuje chłop? On chciał kontrdesantem wyciągnąć tę dywizję. Ej, nie rozumiem, czemu ten gruziński wataszka jest tak nastawiony na desanty. O co chodzi? To jest jakiś troll ze strony Paradyżu, że ten gruziński pirat się desantuje? Nie wiem, ale właśnie masakrujemy kilkadziesiąt dobrych dywizji, które się przebijały, ich trzon pancerny. Tu myślałem, że zdążymy zreformować lotnictwo. Właściwie jakiekolwiek lotnictwo zrobić, zanim dojdzie do wojny, no ale widać, że nie zdążyliśmy. A byliśmy znowu kompletnie nieprzygotowani. Czy ty, co ty tu zrobiłeś? Co tu się wydarzyło? Kolejny jakiś mikrokociołek. A, my mamy w ogóle misję, żeby utrzymać Kijów. Jeszcze nie 3 dni, a 27 dni. 5-5, bardzo dobrze. I możemy w razie czego sobie rzeczy odpalić. Dobrze wiedzieć, no ale to my na razie jesteśmy stroną, że tak powiem, agresywną, ofensywną, atakującą, masakrującą. Zawsze cieszy, kiedy rozwieckie kociołki na terenach Warszawy, o, zostaliśmy skrytykowani, pewnie ukryta opcja Maciakowa, zostały zmasakrowane. Dobra, bo to jeszcze na implantach mamy jakieś kociołki. No dobra, żeby z tradycji stało się zadość, wyeliminujmy wszystko. Wyeliminujmy wszystko. Tu się przebiliśmy tylko dlatego, w sensie atakowaliśmy właściwie, bo im się linie frontu posypały. Jak my zrobiliśmy ten kociołek, to on próbował tam na siłę linii frontu robić, czy jakieś inne dzikie węże. I po prostu sobie weszliśmy w pustą przestrzeń, lukę i spowodowało to, że tam grubo ponad 500 000 Maciaków poległo w tych kociołkach w Polsce. Pysznie. Ale liczba dywizji? O, i w teorii... No może z 1/3 dywizji im rozwaliliśmy to, co mieli wystawione te ofensywne?
pyszny kociołek. Proszę Państwa, bo ta wojna jeszcze troszeczkę potrwa, bo my na razie jedyne co zrobili to zajęli Stalingrad i sporo maciaków posłali na wieczne spanko. Także co, pięknie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Kłaniam się niziutko. Przypominam o statystykach YouTube'owych. Do następnego, cześć.